Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i dzisiaj sprawdzimy sobie grę z dość łatwą mechaniką i rozgrywką, ale za to pełną moralnie i ekwipunkowo trudnych decyzji do podejmowania. Oto Overland. I bzy, 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 nie mam rymu do tej gry. Bzy, 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 nie mam rymu do tej gry. Overland. Overland zostało stworzone przez małe amerykańskie studio Finji. I jak to określił jeden ze znajomych pomysłodawcy tytułu, jest to taki XCOM dla hipsterów. I coś w tym jest, bo stylistyka gry bardzo odbiega od tego, co normalnie widzimy w turowych strategiach. Chociaż w tym przypadku bardziej pasowałby termin turowy survival. Nadal mamy rzut izometryczny, jak w większości gier taktycznych, ale każda plansza wygląda bardziej jak ruchoma diorama niż arena zmagań ludzi i zwierząt z przybyszami z kosmosu, które możecie znać z innych produkcji. Grafika jest jakby taka kanciasta i przypomina bardziej elementy wyciosane z kawałków drewna niż starannie zaokrąglone i wypolerowane modele. Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę przez to powiedzieć, że jest brzydko czy coś, wręcz przeciwnie. Jest oryginalnie i bardzo przyjemnie dla oka. Przypomina mi to bardzo gry, których elementem nie jest przetrwanie, a raczej relaks. I ten kontrast między tematem a stylistyką bardzo do mnie przemawia. Także w sferze dźwiękowej jest bardzo dobrze. Niepokojąca muzyka, narastająca w chwilach zwiększonego zagrożenia, świetnie oddaje klimat i ton Overland. A jak komuś przypadnie bardzo do gustu i nie są mu straszne opłaty za sprowadzenie produktu ze Stanów, to jak na hipsterską produkcję przystało, można sobie kupić soundtrack na takim bardzo ładnym winylu. Okej, trochę zacząłem od tyłu, bo o technikaliach normalnie mówię na koniec. Przejdźmy więc do tego, o czym jest ta gra. Rozgrywka w Overland zaczyna się od kraksy samochodowej. Nasz losowo generowany bohater żegna się z przyjacielem, jak myślę, i musi znaleźć benzynę, żeby móc wyjechać samochodem w siną dal, a dokładniej to dostać się ze wschodniego na zachodnie wybrzeże USA. Tam jest podobno bezpiecznie. W międzyczasie na ulicach zaczynają pojawiać się jakieś dziwne stwory. Przypominają trochę takie mini wersje Demogorgona ze Stranger Things, pokryte jakimiś kryształami i bardzo niebezpieczne. Wsiadamy do auta i ruszamy w drogę. Po chwili natrafiamy na jakąś nieszczęsną duszę pozostawioną samą sobie i stajemy przed pierwszym z wielu wyborów, jakie ta gra nam zaserwuje. Pomóc feralnej postaci, zabierając ją ze sobą, czy też odjechać bez słowa, kontynuując samotną wędrówkę. Póki co wybór jest dość prosty, bo jest was dwoje, a miejsca w samochodzie są trzy. Ale decyzja należy do was. Również pojemność naszego samochodu, jeżeli chodzi o przedmioty, jest dość mocno ograniczona, bo można do niego wrzucić tylko jeden póki co, ale w miarę przemierzania kolejnych etapów podróży możemy natknąć się na ulepszenia do auta, na przykład przyczepiany na dach bagażnik, który daje nam 2 dodatkowe miejsca. Możemy też natknąć się na nowy samochód, dzięki któremu będziemy w stanie zebrać więcej pasażerów i lub przedmiotów. Ale wiadomo, żeby samochód w ogóle jechał, to potrzebna jest benzyna. I to jest w sumie ten element, o który w dużej mierze oparte jest nasze przetrwanie. Bez benzyny nie dotrzemy do wolnej strefy zachodniego wybrzeża. Także porzucenie samochodu i droga na piechotę z jakiegokolwiek powodu nie wchodzi w grę, gdyż w takim wypadku będziemy przechodzić z planszy na planszę, ale cały czas będzie trwał ten sam dzień. Upływ czasu rusza dopiero w momencie, jak uciekniemy samochodem. Spotykane przez nas postacie też mają bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o noszenie przedmiotów, bo tylko jeden. No, chyba że mają plecak, to wtedy 2. Są jednak takie rzeczy, w które postać można wyekwipować, jak na przykład czapka albo zapalniczka, czy latarka na czoło, które nie zabierają miejsca w ekwipunku. Znaczy, przed założeniem zajmują, ale po już nie. Psy też mogą nieść jedną rzecz, w pysku. Chyba że nasz czworonożny towarzysz dostanie plecak, to wtedy 2.
Bo tak, możemy do naszej drużyny przyłączyć psa. Ba, nawet kilka. Możemy zabierać tylko psy, jeżeli mamy na to ochotę. Jako że miejsce na przedmioty jest mocno ograniczone, trzeba się dobrze zastanowić, co wziąć, a co zostawić. Czy to radio przyda nam się na handel z napotkanymi ludźmi? A może je włączyć i ustawić jako wabik na obcych? Oni przecież tak lgną do dźwięku. A może zamiast tego zabrać patyk? Patyk dobra rzecz. Można nim zdzielić kosmitę, można zrobić pochodnie, żeby rozjaśnić mrok, albo żeby podpalić kosmitę. Możliwości jest sporo, a nasze działania muszą być dobrze przemyślane, jeżeli chcemy dojechać do celu cali i zdrowi. No ale okej, zebraliśmy kilka rzeczy, czas ponownie ruszyć w drogę. To, ile paliwa mamy po wyjechaniu z danego obszaru, określa, do jakich miejsc możemy się dostać podczas wybierania kolejnego etapu naszej podróży. Czy zużyjemy 2 jednostki paliwa, żeby poszukać lepszego auta, czy może 4, żeby dojechać na miejsce, w którym można pohandlować z innymi ocalałymi. Taki mechanizm rozgrywki sprawia, że każda nasza gra może wyglądać zupełnie inaczej, a do tego dochodzą jeszcze randomowe zdarzenia na odwiedzanych obszarach, co przekłada się na zwiększenie regrywalności Overland. Główna mechanika gry nie jest trudna. Najpierw poruszamy się my, a potem przeciwnik. O, kolejna turówka. Ale już ogarnięcie głębszych mechanizmów, na przykład co można zrobić z danym przedmiotem, to już inna sprawa. Tutaj wchodzi metoda prób i błędów, bo gra nie wyjaśni wam nic. Nie ma tutoriala, nie ma podpowiedzi, jest apokalipsa, radź sobie. I słyszałem kilka narzekań w tym kierunku, ale szczerze powiem, że mi to odpowiada. To jest właśnie ten element przetrwania w turowym survivalu. Nie da się tu umrzeć z głodu czy pragnienia. Jedynie z braku paliwa, zostania porzuconym na terenie pełnym obcych, zostania znienacka zaatakowanym przez innych ludzi i przez to, że nie wiedzieliśmy, że da się otworzyć tę skrzynię, w której mogła być broń. A po śmierci lub też na koniec podróży dostajemy takie zgrabne podsumowanie. Jak daleko udało nam się dojechać, kto przeżył, a kto nie, ile razy skończyło nam się paliwo, czy też jakimi cechami wykazały się poznane i kierowane przez nas postacie. Czy warto zagrać w Overland? Zdecydowanie powiem, że tak. Ciekawa mechanika i stylistyka gry powinny przytrzymać Was przed telewizorem na kilkanaście dobrze spędzonych godzin. Historia i relacje między postaciami też są na tyle ciekawe, by zainteresowało Was, co się z nimi stanie i czy nasze postacie w ogóle dadzą radę dojechać do celu swojej podróży. Bardzo ciekawym elementem jest to, że nasze działania wywołują u bohaterów reakcje w postaci rozmów odbywających się między etapami podróży. I jeżeli kogoś na przykład zabiliśmy, to zostaje striggerowany odpowiedni dialog. I na tym skończymy naszą podróż przez Stany Zjednoczone lat 70. Dajcie znać, czy spróbujecie przejechać tę trasę. A ja się już z Wami póki co żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!